Witajcie szanowni widzowie i kryzysowe świry. Jestem Sullivan i w niniejszym filmie omówimy jedno z najważniejszych momentów Crysis 3, jeśli nie całej trylogii. Chodzi o zakończenie Crysis 3, które miało być zwieńczeniem historii całej serii, jak i postaci głównej, jaką był Prorok. Zakończenie, które jednocześnie coś kończy, a także coś zaczyna. W niniejszym filmie przeanalizuję określone momenty od walki z Cepidem Alphą, aż po przemianę Proroka. Zapraszam. Prorok, walcząc z Cepidem Alphą, poważnie go rani i uszkadza, lecz zostaje powalony i otoczony przez mniejsze Cepidy. Sam Cepid Alpha znalazł się na tyle blisko, by przeprowadzić asymilację Proroka. Prorok, co warto wspomnieć, zdjął specjalne zabezpieczenie, które miały nanoskafandry, dzięki czemu mógł połączyć się z technologią Cepidów. Jednak po odblokowaniu istniało bardzo duże prawdopodobieństwo asymilacji do zbiorowej świadomości Cepidów, które sprawiłoby, że Prorok stałby się Cepidem. A nawet jeśli nie samym Cepidem, to sługą Cepida Alfy. Zablokowaliśmy receptory dopaminy. Twój umysł będzie chroniony jest. Zostalibyście zasymilowani przez zbiorową świadomość. Dobra, wyciągamy go. Blokery dopaminy zdjęte. W ostatniej chwili proces przerywa niezastąpiony Michael Sykes, czyli Psychol. Ostrzelał samolotem Witold Cepida Alphę, ratując Proroka i dając mu szansę zadania ostatecznego ciosu. To za oddział Raptor, ty skurwysynu. Psychol został jednak zestrzelony i się rozbił nieopodal. Prorok, nie marnując czasu, strzela z łuku drapieżcy i wymierza sprawiedliwość w postaci pomszczenia drużyny Raptor, której przecież był dowódcą. W ten sposób uśmierca Cepida Alphę, który będąc główną jednostką dowodzącą Cepidów na ziemi, zarządzał całą inwazją. Wszystkie inne Cepidy, będąc połączone wspólną świadomością, natychmiast giną. Niestety, Cepidom udało się reaktywować tunel czasoprzestrzenny łączący nasz Układ Słoneczny z Układem M33, ojczyzną Cepidów. Prorok próbuje uwolnić uwięzionego w samolocie Witold Psychola, lecz potężna siła przyciągania portalu porywa go i wciągnęła go, wyrzucając ostatecznie w orbitę pozaziemską. Ogromny statek Cepidów przedostał się. Jesteśmy świadkami wewnętrznego monologu Proroka i jego poświęcenia, by stać się przepotężną bronią. Że poświęcił wszystko ze swojego człowieczeństwa, ale co się wtedy stanie, kiedy zawiedzie? Co wtedy? Prorok ma wizję wszystkiego, co mówili do niego ostatni ludzie, z którymi miał do czynienia. Psychol, Rush czy Claire. Warto zaznaczyć, że na początku wszystkie słowa dotyczyły Proroka jako istoty, maszyny. Sam nanoskafander, by potem im dalej mówić do niego Lawrence Barnes. Imię człowieka, którym był, którego poświęcił. Na końcu puszcza trzymane cały ten czas nieśmiertelniki poległych żołnierzy i umiera. Tak, szanowni państwo, jest to w pewien sposób punkt zwrotny, gdyż po chwili on się odradza i krzyczy nie. I ponownie sięga po nieśmiertelniki poległych żołnierzy. Dostrzega Archanioła i w głowie odbiły mu się słowa Claire Fontanelli, która wspomina o Archaniele jako broni totalnej zagłady używany przez Cell. Udaje mu się dostać na Archanioła, podłączyć się do niego i nakierować tę broń na statek wojenny Cepidów, który szykował ogromny promień do zabicia wszelkiego życia na powierzchni planety Ziemi. Prorok
Niszczy zarówno statek wojenny Cepitów, jak i tunel czasoprzestrzenny. Siła wybuchu jest tak ogromna, że Archanioł ulega natychmiastowemu zniszczeniu, a siła wybuchu odrzuca proroka prosto w orbitę ziemską. Grawitacja go przyciąga i spada. Jednocześnie przebijając się przez naszą atmosferę płonie, ale nie ginie. W ostatnich migawkach jego oczami widzimy znajomy krajobraz, jakim jest miejsce z Crysis 1 z misji pierwszej Kontakt. Te same miejsce, gdzie spadł Nomad. Prorok wylądował w tym samym miejscu. I've got no man, no reserve. Keep it together, kid. You're overwatered. The suit should absorb the impact. No man, what's your status? Potem budzi się w domku na plaży koło miejsca, gdzie jest pierwsza misja dodatkowa, gdzie prorok nakazuje Nomadowi zneutralizować zagłuszacz Koreańczyków. Prorok, podobno miałeś mieć chatę w Crysis 3. Widzimy, że prorok przybrał ludzki kształt, a raczej nanoskafander przybrał ludzki wygląd proroka. Widzimy zdjęcie jego całego oddziału Raptor przed oficjalnym uczestnictwem w programie nanoskafandrów. Prorok bierze 3 nieśmiertelniki i wrzuca je do morza. Jest to symboliczne pożegnanie i pomszczenie tych poległych żołnierzy. Prorok wspomina lekcje w swoich pierwszych dniach w wojsku, a dokładnie to, co było najważniejsze, że niedobrego żołnierza definiuje stopień czy wyposażenie, tylko on sam. Zrozumiał, że popełnił wiele błędów, ale koniec końców jest tylko człowiekiem. Na koniec włącza tryb niewidzialności i znika, mówiąc końcowe słowa. Cytuję. Nazywam się Lawrence Barnes. Nazywali mnie prorokiem. Zapamiętajcie. My name is Lawrence Barnes. They called me Prophet. Remember me. W ten oto sposób przechodzimy do analizy. Drodzy widzowie, zakończenie Crysis 3 nie należy do najłatwiejszych w kontekście wytłumaczenia. Przeglądając komentarze i opinie ludzi, w tym porównując z moimi odczuciami, chcę postawić sprawę jasno. Wszystko zależy od waszej interpretacji. Dlatego zaznaczam, że końcowa teza będzie moją rzetelną, ale jednocześnie osobistą opinią. Postaram się odpowiedzieć tak, by to było jak najbardziej wierne lore Crysisa, ale to może przejść się po prostu w moje osobiste odczucie. Przechodzę więc do sedna sprawy, czyli do analizy. Prorok nie byłby w stanie pokonać Cepita Alfę, gdyby nie Psychol. Jego interwencja była kluczowa. Pokonanie Cepita Alfy to zabicie wszystkich co do jednego Cepida, który był urodzony na ziemi. Idąc dalej, Psychol mówi do proroka, żeby ten się trzymał. Prorok odpowiada, że Nanoskwader mu nie pozwala, że nie jest w stanie się utrzymać i mu jednocześnie pomóc. Psychol odpowiada, że nigdy nie chodziło na skafander. O co chodzi? Psychol zawsze miał cięty język i był złośliwy, ale zawsze był szczery. Chodziło o to, że Psychol zawsze widział w nim człowieka. Był więc to gest mający w celu podtrzymanie proroka na duchu. Zauważcie, że Psychol nazwał proroka jego imieniem i nazwiskiem, tym samym traktując go jak człowieka. Co nanokombinezon nie wychwytuje od razu. Przejdźmy teraz do halucynacji mających miejsce w kosmosie. Prorok przypomina swoje poświęcenie, walkę i obawę. W głębi duszy bał się, że zawiedzie i że choć dążył z całych sił, by wizje Cepita się nie spełniły, to jednak to, co zobaczył, uświadomiło mu jego porażkę. Statek wojenny Cepitów dotarł. Zaledwie kilka chwil dzieliło od całkowitej eksterminacji ludzkiego gatunku. Prorok się poddał i wspominał siebie jako maszynę, by potem usłyszeć wspomnienia ludzi, nazywających go po imieniu, traktujących go jako człowieka. Pamiętajcie, że przez całe Crysis 3 sam prorok siebie traktuje jak maszynę, choć w głębi duszy wierzy, że nadal jest człowiekiem.
Nawet po tym jak się zabił i przejął kontrolę nad nanoskafandrem i ciałem Alcatraza w nim zawartym. Choć bardziej resztkami tego co było po nim. Do czego zmierzam? Że choć akceptuję fakt, że oddał swoje człowieczeństwo dla bycia zaawansowaną maszyną bojową, to jednak nie do końca się z tym pogodził. A co gdy najpotężniejsza maszyna zawiedzie? Co wtedy? Właśnie, co wtedy? Co by prorok zrobił? Co Lawrence Barnes by zrobił? Rozumiecie? Cel proroka został zrealizowany. A co za tym idzie? Nanoskafander nie potrafił znaleźć rozwiązania. W teorii dźwięk, który słyszymy po halucynacjach, to dźwięk typowy dla śmierci. Zawsze jak giniemy w Crysis 3, to słyszymy ten dźwięk. Prorok umarł, by odrodzić się jako Lawrence Barnes. Człowiek, który poświęcił swoje człowieczeństwo, by móc stać się prorokiem. Teraz mamy odwrotność. To prorok stał się Lawrence'em Barnesem. To wszystko to zasługa ludzi, którzy mu towarzyszyli, nawet ci, którzy zginęli. Odrodzenie to krzyk. Nie! Te nie. Walka do końca. Ludzka nieustępliwość. Nie to jest odrodzenie. Niczym aktualizacja systemu. Niemal to samo, co ma miejsce na końcu Crysis 2. Jedna wielka aktualizacja systemu. Urywki z upadku proroka z kosmosu prosto na wyspę Lingshin nie są przypadkiem. Spadł dosłownie do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. Idealnie do miejsca, gdzie spadł Nomad, po tym jak został uderzony w trakcie desantu przez Cepida, co uszkodziło mu spadochron. Przebudzenie w chatce. Lokalizacja dokładnie taka jak Crysis 1. Miejsce, gdzie zaczyna się wschód słońca. Miejsce, gdzie jest pierwsza misja opcjonalna, dodatkowa. Prorok budzi się i ogląda w lustrze swoje odbicie. Widzi, jak nanoskafander przybiera jego ludzką formę. Ja interpretuję to tak. Nanokombinezon zaczął utożsamiać się z Lawrence'em Barnesem, stając się nim. I tutaj zwracam się do jednego z moich widzów, którym ostatnio pisałem w komentarzach. To nie jest prorok ani Lawrence Barnes kropka w kropkę. Nanoskafander odtworzył Barnesa, proroka mam na myśli, i Alcatraza jako profil użytkowników i stał się nimi. Nanoskafander zaczął po czasie wierzyć, że jest człowiekiem, Lawrence'em Barnesem, a był prorokiem wówczas. Gdy to zrozumiał, to dostosował się wyglądem. Samą przemianę nanoskafander można również odebrać jako oficjalny koniec wojny z Cepidami, przynajmniej na razie. A skoro główny cel proroka został zrealizowany, to nie było już celu. Nanoskafander musiał znaleźć sobie nowy cel. To tak jakby nanoskafander chciał żyć, a żeby żyć potrzebował żywiciela. Już wspominałem, że nanoskafander zachowuje się jak pasożyt. Pasożyt, który usilnie próbuje przeżyć, dostosowuje się, zmienia taktykę, ewoluuje jak na organizm przystało. A trzeba pamiętać, że nanoskafander jest stworzony na podstawie i z materiałów technologii cepidów. A cepidy też mają wysoką zdolność adaptacji, która leży głęboko w ich naturze. Nanoskafander potrzebował celu i po realizacji potrzebował kolejnego. Tak jak Alcatraz nie miał celu, bo przynajmniej na razie jego siostra była bezpieczna, tak jak prorok po zabiciu Cepida Alfy, obaj wypełnili obowiązek, gdyż dalej nie mieli powodu, by walczyć. Co to oznacza? Nanoskafander przybrał postać Barnesa, gdyż wierzył, że nim jest. Za to żyć jako człowiek, który już nie żył. Idąc tym tokiem myślenia, istnieją dwa logiczne zakończenia, biorąc pod uwagę końcowe słowa, te pożegnalne. Tymi samymi słowami pożegnał się Alcatraz, ostatecznie oddając pełną kontrolę nad ciałem i nanoskafandrem prorokowi między Crysis 2 a Crysis 3 w książce Crysis Eskalacja. A teraz prorok, maszyna, która była człowiekiem, która uratowała ludzkość, odeszła. Co dalej? Jedną z opcji jest to, że nanoskafander się dezaktywował, co oznacza w skrócie śmierć, bo bez celu nie ma życia. Albo to druga opcja,
to śmierć proroka jako bazy danych, a powstał Lawrence Barnes. Człowiek, który nie żył, a nanoskafander przejął jego tożsamość, stając się nim i wierząc, że nim jest. Rozumiecie, czy nie? Nanoskafander od samego początku był jedną wielką tajemnicą. Nawet naukowcy CEL w swoich notatkach pisali, w sensie datapady, które znajdujemy w lokacjach Crysis 3, wynika, że nanity nanoskafandra mogą przybrać dowolny kształt. Nie wiadomo, co jest jednak zapalnikiem, tym katalizatorem. Myślę, że zapalnikiem jest to, co zaobserwowaliśmy w zakończeniu Crysis 3. To, że nanoskafander stał się Lawrence'em Barnesem, a nie odwrotnie, świadczy sama scena z zaakceptowaniem śmierci swoich błędów i towarzyszy w tym wrzucenie nieśmiertelników do morza. Również przejście w tryb maskowania jako ludzka forma o tym świadczy. Samo wrzucenie tych nieśmiertelników w miejscu, gdzie zginęli towarzysze, świadczy, że oddaje im szacunek i spokój. Dlaczego to jest argument? Bo przez cały Crysis 3 prorok uważa, że postąpił słusznie. Nie akceptował popełnienia błędu. Uważał, że poświęcenie jest konieczne. Uważał siebie za maszynę. Sprawy ludzkie go nie dotyczyły przecież. Prorok nie był tym samym, co major Lawrence Barnes. To dwa osobne osobowości. A w trakcie gry mieliśmy dwie twarze. Gdzie im bliżej końca gry, tym więcej było człowieka niż maszyny. Tak właśnie ja interpretuję zakończenie Crysis 3 i przedstawiłem wam to w tym filmie w formie analizy. Czekam na wasze zdanie w komentarzach. Jeśli są rzeczy, które nie możecie zbytnio zrozumieć, choć starałem się to mówić jak najprościej, to postaram się to nieco napisać w komentarzach. Kończąc powoli odcinek, pozwolę sobie na kilka dodatkowych słów. Prorok nie mówi. Mówi to zbroja, która przyjęła jego tożsamość, wierząc, że jest tą osobą, którą wierzy, że jest. To nadal nanoskafander. Samo to, że prorok, czy Lawrence Barnes, nie porusza ustami, o tym świadczy. Alcatraz umarł perfidnie między Crysis 2 a Crysis 3, gdyż nanoskafander uznał go za niepotrzebnego lub Alcatraz sam to uczynił, a dokładniej zapisano jego tożsamość lub profil użytkownika, tak jak na komputerze. Gdy grasz w grę i tworzysz postać i gdy wypełnisz nią cel i zmieniasz postać, to co zazwyczaj robisz? Zostawiasz na koniec, a koniec końców ją usuwasz. Tą poprzednią postać. Dziękuję za uwagę. Sullivan out.